Cześć Wam wszystkim. 5 czerwiec, przed godziną 8. Jestem w Łodzi. Lecę na wyładunek. Później oczywiście odstawiam auto na serwis po tej awarii. Pora taka, że miasto zakorkowane. Wiadomo, wszyscy zmierzają w kierunku odbycia pańszczyzny. Piękna pogoda. 20 stopni. Bez wiaterku. Ciepło. Lato. Łódź to taka specyficzna miejscowość, specyficzne miasto. Kiedyś był tu bardzo duży przemysł lekki, krawiecki. No niestety to wszystko upadło i miasto z praktycznie milionowej populacji spadło do 470 000. Tak mniej więcej. Według szacunków GUS-u decyzje polityczne miały to po prostu swoje odzwierciedlenie. Ludzie wyemigrowali z Łodzi po prostu za chlebem. Z biedy. Połączono z siecią. To takie miasto, że w sumie ma swój urok. Jest bardzo dużo starej architektury. Przenosząc się w centrum, to w sumie za dużo nie trzeba zmieniać w scenografii, żeby kręcić II wojnę. Prawdziwe getto. Rozpadające się kamienice, walące się na głowę. Jest tego bardzo dużo. No, Łódź ma dużo katastrof budowlanych w centrum miasta. Ale wynika to po prostu z lat zaniedbań. Lecimy teraz Rydza Śmigłego, to jest ulica po remoncie. Tutaj jest zrobiona nowa trakcja tramwajowa i nowa nawierzchnia. W sumie trwała inwestycja chyba z 2 lata, 2,5. Ale w Łodzi wszędzie w tej chwili gdzie się ryją. Zmienia się infrastruktura, budowanych dookoła jest dużo nowych obwodnic. Cały transport, cały tranzyt kiedyś szedł przez centrum miasta. Ten słynny korek między Helenówkiem a Zgierzem, gdzie tam jest dwupasmówka i wchodzi się w Zgierzu do jednego pasa. Faktycznie tam były awantury i kolosalne korki. Oczywiście brak możliwości objazdu, bo żeby to objechać, no to w sumie to chyba trzeba by było przez Gdańsk jechać. Jeszcze ten odcinek jest niezrobiony. Niestety, no częściej bywam na zachodniej Europie niż na Polsce. Efekt jest taki, że nie nadążam za infrastrukturą. No, ale jak z kolei jak wracam, to widać, inwestycje, które widać po prostu w Polsce zwyczajnie cieszą. Tak, bardziej znamy ślimaki na Brukseli, na Antwerpii czy na Paryżu niż zmiany w drogach we własnym kraju.
takie uroki. Czas prędko leci, nie wiadomo kiedy. No a krawiectwo, ten cały przemysł, tą całą infrastrukturę, eksport krawiectwa na wschód, no to niestety, ale wyłożyła polityka. Łódź została poświęcona dla Śląska. Nikogo wtedy nie interesowały, takie były czasy. Nikogo wtedy nie interesowało, co się stanie z tymi setkami tysięcy ludzi, którzy po prostu z tego żyli w Łodzi. Nie będę mówił kto, co, czemu i dlatego. Każdy może sobie wygooglować. Wyładunek. Nie będę mówił gdzie, po co i dlaczego. No to w sumie nieistotne jest, ale auto odstawiamy. Zobaczymy po prostu co dalej. Wczoraj było gotowanie. Zostawiłem rosołek. Zrobiłem gulasz na kaszy. Chodziła za mną długo. Doczekała się. Wrócę później do domku. Rowerek. Pogoda jest taka, że rowerek i jeszcze raz rowerek. No niestety, jak się żyje wiecznie w budzie, cały czas jest się zamkniętym w takiej małej przestrzeni, to później człowiek tęskni za wszystkim i za jakimś ruchem i za dobrym jedzeniem. Nie fast foodem. Trzeba będzie się naszpikować po prostu witaminami. Znowu pójdą soczki z cytryną i z pomarańczą. Robię 2 cytryny, 2 pomarańcze. Wychodzi mi taka soczysta, szklana takiego soku. No jest super, jeszcze na chłodno. Rewelacja, polecam. Coś wspaniałego. No pierwszy łyk to, że tak powiem, mordę po prostu wykręca, ale później to coś jeszcze. No i co ciekawe, po tym soku zdecydowanie lepiej się czuję. Papierosów nie palę, także jeden problem mi odpadł. Przydałoby się więcej ścieżek rowerowych, a przede wszystkim przydałyby się te ścieżki tak, żeby nie łączyły miasteczka od miasteczka, te pobocza, co są. Jeszcze nie wszędzie tak jest, że po prostu wzdłuż drogi, że tak powiem za rowem tym melioracyjnym biegnie taka 2-metrowa ścieżka od miejscowości do miejscowości. Coś fajnego, bo jeździć tylko i wyłącznie po mieście, gdzie ta infrastruktura taka pod rowery typowo jest mocno ograniczona, to też jest niefajnie. Rowerek mam Kubę na 29 calach. Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. Hamulec mechanika. A
coś tam innego. Przerzutka chyba jest hydrauliczna, albo odwrotnie. Nie pamiętam dokładnie, ale na 29 calach i na tych grubych oponach jeździ się po prostu rewelacyjnie. A i to jest ta Kuba, to jest cross, to nie jest MTB. Także na góreczki to się tak za bardzo nie nadaje. Ale tak na miasto, na lekką trasę, łatwą trasę, to jest po prostu super. Dodatkowy uchwyt na kierownicę zamontowałem, no był po prostu potrzebny ze względu na jakieś tam dodatkowe wyposażenie, jakieś tam uchwyty pod kamery, czy pod coś tam innego, uchwyt pod telefon, coś tam, i po prostu jak naczepiemy tego na samą kierownicę, to jest lipa. No na MTB bym tego nie założył, na crossie to można. No tym razem na wyjeździe sprzęt do nagrywania mi się sprawdził. Na poprzednim wyjeździe brakło mi pamięci, zwyczajnie zabrakło pamięci. A kartę, którą kupiłem na szybko, nie spojrzałem dokładnie i okazało się, że zamiast to jest micro SD, to było to SD, czyli taka pod aparatem, duża karta. I zwyczajnie nie miałem skąd wziąć i w końcu siłą rzeczy kręciłem tabletem i to, co kręciłem tabletem, te filmy są fatalne, ale człowiek uczy się na błędach i na łapkach w dół. Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. Ale z kolei fajnie powychodziły miksy, które robiłem, takie przebicia. Ale pierwszy miks, który robiłem, nie znałem w ogóle programu. Program jest po angielsku. I efekt był taki, że 10 minut, czy tam 15 minut filmu tworzyłem cały dzień. Zwyczajnie też program, który jest darmowy, się wieszał. Trzeba było wracać do tego samego. Efekt jest taki, że z nauką, z wieszaniem się i z tym wszystkim, z tymi przygodami, zrobienie jednego filmu zajęło mi cały dzień. Trochę lipa. Ale z kolei im bardziej nie wychodziło, tym bardziej człowiek się zacinał. Co my tu mamy? O, dziewczyny, proszę. Ale to fajnie, że policja poszła w wodę. Za 100 metrów skręć w prawo. No co zrobić, takie czasy. Czasami dziewczyny są bardziej męskie jak faceci. Jedź 1 kilometr. A, no tak, ja jadę kurde takimi kątami, a to lecę przecież na wyładunek na strefę Dela.
Strefę Dela. Niezorientowanych, to jesteśmy na tej stronie Łodzi od strony tutaj Tomaszowa. Za 100 metrów jedź na prawo, skręć w drugi zjazd. Tak, to będzie tutaj na Piotrków. Od tej strony Piotrków Tomaszów. Piotrków Trybunalski, Tomaszów bardziej. Półtorej kilometra, 1,4 km do wyładunku, pół godziny do terminu zrzutki. No dobra, dzisiaj to na razie to Wam podziękuję, nie będę nudził, z tego względu, że za chwilę podjadę po prostu pod Kiernie. Będę musiał się zameldować, numery autka, papierki i tak dalej, przygotować auto do wyładunku, założyć kamizelkę. Co do kamizelek, to takie niepisane prawo, że żółte kamizelki mają kierowcy, a pomarańczowe kamizelki mają służby drogowe na przykład. Kierowcy z ciężarówek to są zorientowani, ale jeżeli chodzi o osobówki, to polecam wszystkim żółte kamizelki. Wtedy wiadomo, że jesteś po prostu kierowcą, że jesteś pasażerem. To samo dotyczy, jak wjeżdżamy też na strefy przemysłowe. Goście, czyli przyjezdni, kierowcy i tak dalej mają kamizelki żółte, a z kolei cała obsługa, która jest na strefie, pracownicy strefy mają kamizelki pomarańczowe. Miłego dnia wszystkim. Trzymajcie się ciepło. Cześć.